Cześć, witam wszystkich moich drogich widzów. Dawno mnie nie było, bardzo Was za to przepraszam, ale niedawno byłem na złomie i miałem znalezisko i oto jestem. Złom to jest takie fajne miejsce, magiczne, wielkie takie hałdy. Jakbym był dzieckiem, to bym się na nie wspinał. W sumie dalej bym się na nie wspinał, czyli dalej jestem dzieckiem. Duże hałdy, z wierzchu wypatrujesz wzrokiem, czy jest coś ciekawego, ale najlepsze rzeczy zwykle są albo w środku pod hałdą, albo już je pocięli i wywieźli, albo szef schował je do kanciapy. Na szczęście nie tym razem. Wyobraźcie sobie, że oni chcieli pociąć na złom to oto cacuszko. Niestety dla Was, na szczęście dla mnie, nie jest to karabin, ani sportowy, ani normalny, tylko jest to bardzo stara wiatrówka. Jest to karabinek konstrukcji Henry'ego Marcusa Quackenbusha, człowieka, który urodził się w 1847 roku w wielodzietnej, biednej rodzinie pewnego przeciętnego rusznikarza, a stał się w historii Ameryki dla wiatrówek kimś takim, kim John Moses Browning dla broni palnej. Czyli po prostu geniuszem, który zrobił masę patentów. Między innymi dobrze Wam ze współczesnych znanych wiatrówek mechanizm ładowania poprzez łamanie lufy. On to wszystko opatentował, skonstruował i miał firmę, która produkowała wiatrówki aż do końca lat 40. I to jest jeden z wielu modeli, które skonstruowali. Sama główna linia modeli Quackenbusha miała 11 karabinków. Ten tutaj był w trochę nie za ciekawym stanie po wyciągnięciu ze złomu. Ale wiecie, no żal byłoby pozwolić mu, żeby zgnił. Dlatego został wstępnie wyczyszczony. Tu niestety chrom, oryginalnie były elementy tyłu chromowane, a lufa oksydowana, więc był czarno-srebrny. Niestety to się wszystko powycierało, zniszczyło. Pobawiliśmy się trochę w MacGyvera. Po godzinie zabawy, jako takim wyczyszczeniu, po składaniu tego, okazało się, dlaczego wiatrówka trafiła na złom. Otóż tutaj znajduje się ząb, który służy do przeładowywania. Kiedy łamiemy lufę i cofa się cały ten kabłąk, on odpycha tłok do tyłu i zaczepia go o cały układ spustowy, żeby tłok był naciągnięty. Niestety jest on bardzo już wytarty i wiatrówka, jako że była niestrzelająca, to ktoś ją wyrzucił na złom. Na szczęście udało nam się to uratować. Sam patent na ten konkretny model pochodzi z 1887 roku, a był produkowany do początków wieku XX, także ten dziadek może mieć gdzieś około 120 lat. Otóż dlaczego wiatrówka? Skąd wiatrówka? Wam na hasło wiatrówka pewno kojarzy się taki stary strucel, jakiś tam Bajkał, Iż, albo jakaś nerdowska, drewniana kolba, czarna lufa, dziadek trzymał to za szafą, nigdy Wam nie pozwolił tego wziąć do ręki. Jednak skąd to się wzięło? Wiatrówki w takiej formie, jakiej znamy dzisiaj, czyli broni jakby palnej, w tym układzie, że jest karabin, kolba, spust, lufa, powstały na początku XVIII wieku, na przełomie XVII-XVIII wieku, jako broń cicha i tania w eksploatacji. Była używana przez bogaczy do polowań, jednak była tak droga w konstrukcji i wymagająca w utrzymaniu technicznym w porównaniu z prymitywną hakownicą czy muszkietem wczesnym, że tylko bogaczy było na to stać. Był krótki epizod, kiedy wiatrówka służyła jako broń ogólnowojskowa, mianowicie na przełomie XVIII i XIX wieku Austriacy wystawili pułk strzelców tyrolskich uzbrojony w wiatrówki konstrukcji Bartolomeo Giandoniego. On skonstruował w 1779 roku wiatrówkę z mosiężnym pojemnikiem oblekanym skórą. 1500 pchnięć pompką powodowało napełnienie zbiornika i wiecie co? I on strzelał nabojami 12 mm na dystans 300 metrów, więc była to broń śmiertelnie skuteczna. Niestety potem rozwój broni palnej spowodował, że jakakolwiek wiatrówka nie miała startu nawet do najprostszego karabinka kapiszonowego, w związku z czym porzucono rozwój wiatrówek jako broni wojskowej. W tym momencie pojawił się właśnie na przykład w Ameryce Henry Quackenbush, który skonstruował tyle udanych modeli wiatrówek do celów rekreacyjnych, że tego typu karabinki nazywano gallery rifles. Dlaczego gallery? Ponieważ każde
Wesołe Miasteczko, cyrk albo inna instytucja, przy której znajdowały się strzelnice, używa praktycznie karabinków Quackenbusha i żadnych innych. Był też używany tego typu sprzęt w Europie i w Ameryce do wstępnego szkolenia żołnierzy. Konstruowano wiatrówki odpowiadające obsłudze karabinowi na normalne naboje z prochem, żeby wstępnie, tanio, niskim kosztem przy pomocy śrutu nauczyć żołnierzy strzelać z broni, nie marnować od razu naboi i nie ryzykować bardziej poważnych uszkodzeń ciała niż wybicie oka. Dlaczego taki, a nie inny kształt? Otóż z jednej strony w Ameryce przypominało to sławne strzelby lewarowe Winchestera i Remingtona, ale wyczytałem także jedną taką ciekawostkę w amerykańskiej części internetu, że to było dlatego, że do tego dokupywało się mocowania do roweru i chłopaki mogli przypiąć sobie to do roweru i jeździć, na przykład do lasu, polować na ptaki. Tak, oni tak to reklamowali. Kup swojemu synowi wiatrówkę, on sobie siądzie na rower, z innymi kumplami pojedzie, postrzela do jakichś ptaszków i w ogóle pozwiedza przyrodę i będzie miał niesamowitą przygodę. Wiecie, jakbyście dzisiaj kupili swojemu dziecku wiatrówkę i powiedzieli, żeby wsiadał na rower i pojechał sobie postrzelać do wróbli, prawdopodobnie skończylibyście w kryminale. Także czasy się trochę zmieniły. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć, a ja idę wsiąść na rower i pojechać trochę postrzelać do wróbli albo do sąsiada.